Dobra, to dziś przedstawię wam konkurencję, jakie odbędą się na Arnold Classic. Pewnie już część z was to wie, część z was dowie się teraz, więc tak, zacznijmy od pierwszej. Będzie to martwy ciąg na Elephant Barze, klasyczna konkurencja Rising Bar System, czyli idziemy do góry, nie schodzimy w dół, cały czas do góry, coraz więcej ciężar. No, oczywiście największy wynik, najwyższy ciężar wygrywa. Druga konkurencja, mamy tu frame, czyli ramę, klasycznie 400 kg, 408 pod górkę, najlepszy czas wygrywa. Trzecia konkurencja, będzie to już drugi dzień. Będziemy mieć dwa kamienie Dini Stones. Niezbyt często jakby spotykane na zawodach, teraz kilka razy gdzieś tam na mistrzostwach w Anglii się to pojawiało. Dwa kamienie bardzo duże o wagach aż 195 i 200 kg będzie trzeba przenieść na maksymalny dystans przed siebie, co będzie utrudniać sprawę. Kamienie będą zawieszone na specjalnych okrągłych ringach typu grubości tego jednego palca. Ring będzie oczywiście tu bardzo się wbijał w palce, to będzie naprawdę bardzo bolesne. Z tego co pamiętam, rekord świata chyba był 350 kg. Brian Shaw to kiedyś robił i poniósł na 4 metry jakoś i to był rekord świata. Tu będziemy mieć 400 prawie kilogramów, więc naprawdę nie wiem jak to wyjdzie. Będzie trzeba to trenować. Będzie bardzo trudna konkurencja. Kolejna, jako już czwarta, będzie to Axel na powtórzenia 180 kg, koła Apollon, czyli Axel cały, stały, naprawdę bardzo wymagający. No i piąta konkurencja, będzie to konkurencja łączona z 3 kamieni. Jeden kamień naturalny podnosimy nad głowę. Konkurencja zaczerpnięta z roku 2020, gdzie mieliśmy ten Arnold Classic, czyli jeden kamień podnosimy nad głowę, drugi kamień ładujemy na podest, na beczkę i trzeci kamień już w tym pozostałym czasie, do samego końca czasu podnosimy na powtórzenia na bark. Kamień ten, który mam rekord świata, czyli 3 kamienie musimy podnieść. Klasycznie przed treningiem wypijemy przedtreningówkę, Bugi ma... Ile miarek ładujesz? Dzisiaj tylko jedną, bo jedną z tego względu, żeby się pobudzić, ale nie chcę się zapompować, bo robię siłowo i kurczę, wiem, że jak trochę za dużo tego będzie, to zaraz ta pompa mięśniowa najdzie i ja będę taki posztywniały cały, nie? Więc dla bezpieczeństwa wypijemy jedną, później zadamy Vitargo klasycznie, bo to jest produkt najważniejszy. O ciężarach nie mówimy, bo są małe i nie ma czym się chwalić. Dlatego ćwiczymy. Jak będzie oczywiście pochwalić, to będziemy liczyć, będziemy kalkulować, tak? To teraz. Liczy się czucie mięśniowe. Tak, ciężary. Dalej idziemy. Odbył się i mocno. Mocno. Dawaj mocno. Odbył się linowanie. Ustaw i góra. Nic nie masz. 155. Tu już robimy tą serię, raczej to będzie seria taka docelowa dzisiaj. Na 3 powtórzenia. Góra, dół. Bardziej chcę pracować cały czas nad tym zarzutem, bo nie, to jest kiepskie z tego względu, że ja nie mam na czym tego haksa nawet utrzymać. Ja muszę się bardzo mocno tyłu odgiąć, żeby on mi tu nie spadał. I dosłownie bardzo mi to wykańcza, bo cały czas go trzymam, w napięciu jestem, nie? Bo zawodnicy, którzy mają jakąś tam dużą, większą tkankę tłuszczową, oni sobie tutaj kładą, jednak to jest im na plus. Dziś ten ciężar trochę spocznie i... Czyli na brzuchu. Na brzuchu i jest troszkę fajniej, kurczę, im, nie? A ja tutaj mam jednak bardzo płasko i to wszystko ucieka, zjeżdża w dół. Raz, 2, 3, start! Mocno! Zdecydowanie, nic nie waży! Ustaw, góra! Mocno! Mocno, zdecydowanie! Mocny zarzut! Mocno! Mocno, oddech, jeszcze jedno! Mocno jesteś, dawaj! Ustaw to! Gaz! Mocna góra! Mocno! Oby nic nie waży! W pośpiechu robiąc, nogi zwężam. Potem jestem wąski, potem na szerokie i tak z wąskich nie mam stabilności, nie? Jak wrzucam. Dobrze jest. A to jest mój odruch taki, nie? Bo ja
przeważnie belkę wyciskam nie szerzej niż barki, nie? Tak jak tutaj. No. A do Axla jednak on uderza i pcha do tyłu. No tak, on jest bardzo trudny, ponieważ ten stary, który tam mamy, tamten jest bardzo fajny, bo tam można robić bez koszulki w każdej gładkiej, on fajnie wchodzi, bo jest szorstki. A ten jest bardzo gładki, dosłownie jak szkło. I nawet w uchwycie ciężko utrzymać. A co dopiero tutaj, go mamy już na koszulce, nie? Dawaj, jedziemy z tym. Mocno, już napięty jesteś. Dawaj. Jedziemy. Raz. Mocno jesteś, dawaj. Jeszcze raz pójdzie. Żaden problem, mocno. Dawaj, trzymaj to. Co czuję? Mam cały czas ten core słaby. Nie? Robię trochę te planki, ale to jest gówno w porównaniu do robienia joka, kul czy siadów ciężkich, nie? Bo to jednak na stabilizację robisz na takie ćwiczenia. Tu czuję, że jak ja to wyciskam, to tutaj jest ten słabiutki, nie? Będę musiał dołożyć jeszcze ćwiczenia z gumą z czasem, że na gumach ciężar będę wieszał jak kiedyś i tą stabilizację wyrabiać. Ten gryf masz taki. Tak, no, bo czuję, że to jest jakby ubytek, nie? Duży. Nie było robione długo i jest słabiutkie, nie? Dobrze jest. Aby tak dalej. Podnoszę kulę z tego względu, że kulę podnieść jest trudniej niż kamień naturalny, bo kamień tam będzie w kształcie jajka. No i jest łatwiej podnieść, ponieważ jest inaczej rozchodzi się, jest szerszy. Jest łatwiej na barkami wycisnąć, tutaj musimy bardzo wąsko jednak wyjść, z tego tricepsa go wypchnąć. Kula z ziemi do wyprostowanych rąk. Robię to jako jedno ćwiczenie. Na początku zawsze jak są jakieś konkurencje łączone, to staram się wszystko rozdzielać na elementy pierwsze. Każdy element dokładnie dopracowuję. Następnie gdzieś tak 6 tygodni do zawodów. Łączę każdy element ze sobą i robię całą konkurencję już poprawnie według wszystkich. Wszystkie ruchy są już dobrze wykonywane. Więc na ten moment wszystko jest robione pojedynczo. Czy kamień na bark, czy podniesienie kamienia na podes, czy to wszystko są osobne rzeczy. Później to połączymy. No ja będę robił kulę, ale ja będę robił tak standardowo, nie? Ale tu nie masz podestu, nie? Co? Po prostu na ten, na Po gąbkę? prostu będziemy na gąbkę rzucać, no. Dawaj. Nie wyprostowałem się. Nie miałeś się porozciągnąć? Nie chodzi o to. Zatapałem. Tak, kopię jeszcze raz inaczej. Dawaj, idziemy. Dawaj. Ustaw ładnie. Dawaj. O tak. Colder. Exhale, now I look like a smoker. They hail me as Kimbo when hell freezes over. Well, I race to Że ty robisz te cofnięcie biodra, nie? A ty możesz na kolana ją dać i od razu z nią wstawać? Bo ty robisz na kolana, biodro do tyłu i wtedy wstajesz. A jakbyś robił tą funkcję dodatkową. Nie wiem, ja też nie jestem najlepszy w kulach, tak nie chcę się, wiesz, mądrzyć, ale... Patrzy się na ciężar, na pewno daje mi to dużo. Ale nie robisz tyle ciężaru, po co ci to biodro? Nie wiem, no dobra, no ale teraz robię 2 razy na raz. No. Ładnie, zobacz, dużo lepiej niż ostatnio. Kurde. Nie, ześlizgnąłem się. Kurwa. Mocno. I jazda. Lekko. 2, 3, start! Mocno. Dawaj, nic nie waży. Okej. Kurwa, siły przyszło, co? Czemu? No to lekkie wszystkie dzisiaj. Kogo teraz najbardziej się obawiasz na zawodach? Ogółem szanuję każdego respektuję, jest to sport, tu się może wydarzyć dosłownie wszystko. Niekoniecznie ktoś musi być silniejszy, czasem może być szczęście, czasem coś komuś wyślizgnie, więc szykuje się mega silny skład. Naprawdę dawno takiego składu nie było, ponieważ będzie mnóstwo mocnych zawodników typu Martin Slicis, który wraca po drobnych urazach, Haftor Björnsson, który skończył z boksem, potem miał kontuzję klatki piersiowej, teraz znowu wraca do strongmana, więc mega wiadomość dla fanów sportu. Hooper
który rok temu wygrał Arnolda, wygrał w sumie wszystkie zawody, które się odbyły w tamtym roku, naprawdę najważniejsze zawody. Jest piekielnie silny. Kolejny zawodnik, Evan Tirek-Sickleton, bardzo silny zawodnik i wydaje mi się, że statycznie w tych zawodach będzie miał bardzo dobre szanse i będzie miał bardzo dużo do powiedzenia. Kolejnym zawodnikiem będzie Tom Stolzman, który jeśli naprawdę się przygotuje sumiennie, podejdzie do tego jak do World Strongest Man, do zawodów Mistrzostw Świata, to też tutaj możemy liczyć na mega mocne wyniki. No to czyli 3 najcięższych takich zawodników dla Ciebie? No co, Licis może? Haftor? Każdy jest mocny, wiesz, będzie tu duża mieszanka teraz punktów, ponieważ nie ma 2 najmocniejszych zawodników, typu na przykład, jak ja pamiętam w 2020 roku, jak ja walczyłem z Haftorem, to my mieliśmy po 50 jakoś punktów, a reszta miała 30 coś, trzeci już miał, więc my tylko walczyliśmy we 2. Tutaj będzie każdy komuś punkty obrywać. Wychodzi na to, że tak naprawdę 6-7 zawodników w tym roku może ukończyć ramę, gdzie przeważnie ukończył 1 czy 2, maksymalnie 3, albo na ratę ktoś to robił. Teraz jest naprawdę mega potencjał w zawodnikach i w tym roku akurat startuje nas 11. Nie wiem dlaczego, możliwe, że dlatego, że po prostu nie mają kogo go odsunąć, a może ten jeden będzie tym rezerwowym, w razie W do 10 zawsze można się cofnąć, więc no, poziom będzie bardzo wyrównany i to w sumie lepiej dla mnie, ponieważ no, będzie duża mieszanka punktów i jeśli stracę w jakiejś jednej konkurencji dużo, to potem mogę odrobić, ale ktoś też może stracić i to będzie bardzo ciekawe. Które konkurencje dla Ciebie będą najlepsze? Szczerze mówiąc, zacznijmy może od początku, które są dla mnie najlepsze i też najgorsze. No, martwy ciąg jest dla mnie to zawsze tą piętą achillesową, ale cały czas stopniowo wracam. Jeśli mój plan treningowy się powiedzie, jeśli będę dobrze trenować, wszystko zagra zgodnie z planem i moje wyniki pójdą, chciałbym podnieść około 400 kg w martwym ciągu. Jeśli to się uda, ciężko jest też kalkulować, ale da mi to na pewno nie ostatni wynik, kilka punktów zdobędę. Też nie jesteśmy od razu w stanie przeskoczyć nie wiadomo czego, ponieważ no, siłę taką statyczną buduje się latami. Ja miałem długie przerwy. Jeśli wrócę do 400 kg, będę bardzo szczęśliwy. Konkurencja numer 2, no tutaj mamy ramę, więc jedna z moich ulubionych. Chciałbym przebić poprzedni swój rekord 7 sekund. Wiem, że dużo zawodników ukończy, wiem, że dużo zawodników będzie bardzo szybkich w tym konkurencji, dlatego tutaj pójdę na full, przygotuję się na maksa, tyle ile będę mógł dam z siebie, żeby zejść poniżej 7 sekund i musimy zagwarantować bardzo wysoką pozycję. Potem mamy 3. konkurencję, przenoszenie kamieni. Tego to naprawdę nie znamy, bo nikt na tych kamieniach nigdy takich ciężkich nie podnosił, więc mam bardzo silny uchwyt, jeśli chodzi o chodzenie, ale tam będą kółka, więc też ciężko powiedzieć. Zrobię wszystko, nie liczmy tutaj na dystanse typu 10 metrów, czy tam 15 i coś w tym stylu, bo jest to nierealne. Po 200 kg na rękę to możliwe tak, że będziemy się o centymetr przebijać i możliwe nawet, że wszystko może się zdarzyć, nawet metra nikt nie przekroczy. To jest, no wszystko może się zdarzyć, bo to jest bardzo ciężkie. Kolejna konkurencja, mamy wyciskanie axla. Muszę pracować cały czas nad zarzutem. Widzę swoje szanse gdzieś powyżej środkowej puli zawodników, więc przetrenuję to wszystko i dam z siebie wszystko. Ostatnia konkurencja, mamy tutaj kamień nad głowę, kamień na podest i kamień na bark. No to kamień na bark to moja już koronna konkurencja. Postaram się pójść na maksa, pójdę w miarę szybko w tych 2 kamieniach poprzednich i resztę czasu wykorzystam bardzo sprytnie. Nie wiem jaki też będzie regulamin, ponieważ jak robiliśmy to pierwszy raz czy drugi raz, obsługa techniczna ustawiała kamień w odpowiedniej pozycji, jakiej sobie tam życzyliśmy. I z tej pozycji startowaliśmy. Ostatni raz, z tego co pamiętam, na tych zawodach mnie nie było i kamień, gdy ci spadł, zawodnik musiał sam go poprawić, sam go ustawić według siebie. To kosztuje oczywiście czas, ale przede wszystkim kosztuje energię, siłę i no, po prostu oddech, nie wyregulujemy go, jesteśmy bardziej zmęczeni. Tutaj nie wiem pojęcia jak to wszystko się potoczy, czy organizatorzy zapewnią nam jakby obsługę, która będzie poprawiać ten kamień, czy zaś będziemy sami to robić, ale no celuję w nowy rekord świata, chciałbym to zrobić, chciałbym zapisać jakieś tam jeszcze rekordy na swojej karcie. Co tam dobrego jesz? No powiem tak, kuchnia jak widać to moja pasja poza strongmanem, więc tu taka niesamowicie trudna receptura jak kaszka, białko,
no i masło orzechowe, także to jest naprawdę wysoce ciężki do stworzenia posiłek, no ale to wiadomo, lata kursów, setki godzin spędzonych w kuchni i udało się osiągnąć taką właśnie recepturę nieskazitelną po prostu, także to jest naprawdę, widać ten kunszt kulinarny po prostu. A z racji tego, że odcinek ten jest odcinkiem świątecznym, ponieważ wychodzimy w święta, życzymy Wam z tego miejsca wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz przy okazji szczęśliwego Nowego Roku. No chyba, że uda się jeszcze coś do tego czasu wstawić. Dokładnie. No. Także w nowym roku życzę Wam wszystkiego najlepszego, wytrwałości. No i zdrowia przede wszystkim, bo jeśli jest zdrowie, to wszystko inne tak naprawdę jest do zrobienia, nie? Dokładnie. Tak jest. Z tego miejsca pozdrawiamy. Pozdrawiamy oglądaczy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Subskrybujcie kanał, lajkujcie. Subskrybujcie przede wszystkim, bo to nas motywuje do dalszej pracy. I do zobaczenia. Zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrowienia.